Cześć kochani, witam Was jesienią, początek grudnia 2025 roku i myślę, że pora zabrać się za dodatkowe tematy dotyczące naszej urody. A dlaczegoż by nie? Oczywiście uroda to też zdrowie, przede wszystkim zdrowie, bo wiecie doskonale, niczego przed Wami nowego nie odkryję, że to co wewnątrz, to i na zewnątrz. Jak na przykład mamy grzyba na ścianie w domu, nie daj Boże, to nie wystarczy wziąć szpachelkę, zeskrobać tego grzyba i pomalować od początku, no bo nie wiem, za miesiąc, za dwa, za trzy znowu będziemy mieli grzyba na ścianie, a więc sprawę trzeba po prostu załatwić od podstaw. A więc muszą być fundamenty, mury wysuszone, niezawilgocone i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc wszystko się dzieje od wewnątrz. A więc to, co mamy na zewnątrz, mamy to wewnątrz. Najpierw jest wewnątrz, czyli jest ta stara zasada, uroda zewnętrzna zależy od urody wewnętrznej. I teraz w związku z tym, żeby zadbać o urodę zewnętrzną, o ładną cerę, o ładną sylwetkę, o zdrowe paznokcie, które się nie kruszą, o gęste ewentualnie włosy, o to, żeby nie mieć zakoli i tak dalej, i tak dalej. Teraz coraz więcej pań niestety się na to skarży, że są zakola, że włosy wypadają i tak dalej, więc jest po prostu jakaś jest tego przyczyna. No i akurat jeżeli chodzi o włosy, tym zajmują się trycholodzy, specjaliści właśnie od włosów i tak dalej. I oni ewentualnie starają się dobrać coś takiego, jakieś często zewnętrzne historie, jakieś remedia na włosy, żeby wzmocnić ewentualnie cebulki włosów i tak dalej. Natomiast rzecz polega też na tym, że znowu to słynne zakwaszenie organizmu, o którym ja mówię, czyli zatoksycznienie. Czy mam tutaj pod ręką jedną z moich książek? Poczekajcie, poczekajcie, poczekajcie. No właśnie, już mam. A więc czego mogło się jeszcze nie wiedzieć o zakwaszeniu organizmu i skutecznym odchudzaniu, tak przy okazji. I teraz tutaj znajdę chyba znamienny cytat. Mm. O, właśnie, tak na początek, zanim przejdziemy do konkretu. Cytat, zaraz powiem, czyj to cytat, kim jest autor. Dzięki minerałom i pierwiastkom śladowym skóra głowy odgrywa w metabolizmie rolę neutralizującej straży pożarnej. Ten magazyn składników mineralnych jest konsumowany przez kwas i toksyny stopniowo lub gwałtownie, na przykład w czasie chemioterapii. Wiadomo, że w czasie chemioterapii jest nowotwór, włosy wypadają. Ludzie łysieją do cna. Efektem tego jest wypadanie włosów poprzez odtruwanie, usuwanie złogów i remineralizację. Można ten proces zatrzymać lub mu zapobiegać. Utracone włosy mogą ponownie urosnąć. Zajmiemy się teraz wieloma interesującymi kwestiami. Dlaczego wielu mężczyzn zbyt wcześnie traci włosy? Jak można powstrzymać wypadanie włosów? Czy można odzyskać utracone włosy? Co dla organizmu oznacza utrata włosów? Ludzki organizm posiada ważne magazyny składników mineralnych. Należą do nich na przykład skóra, paznokcie, włosy, kości, a także włosy i skóra głowy. Zwłaszcza ta ostatnia pełni dość szczególną rolę. Skóra głowy jest swego rodzaju strażą pożarną, która wkracza zawsze wtedy, gdy trzeba gasić pożary na kwasowym froncie organizmu. Dzieje się tak, gdy konieczne jest zneutralizowanie żrących cieczy i toksyn, a składniki mineralne zawarte w krwi i limfie nie są w stanie samodzielnie poradzić sobie z tym zadaniem. Gdy magazyny składników mineralnych w organizmie są pełne, człowiek wygląda i czuje się kwitnąco. Utrata składników mineralnych, np. wapnia, sodu, potasu, magnezu, cynku, żelaza i tak dalej, wywołuje proces nazywany przez nas, a jakże, starzeniem. Zupełnie jak w przypadku domu, w którego ścianach brakuje cegieł lub odpada z nich cynk. Także tu mamy do czynienia z utratą składników mineralnych, oczywiście w cudzysłowie. Niestety, skóra
głowy z reguły jako pierwsza odczuwa skutki tej utraty. Przyjrzyjmy się którejkolwiek podobiznie Chrystusa. Wszystkie przedstawiają osobę uduchowioną, brodatą twarz otoczoną burzą falujących włosów. Nikt nie potrafiłby sobie Chrystusa wyobrazić inaczej, zwłaszcza ze lśniącą łyściną. Mało kto zastanawia się nad tym, co oznaczają te bujne włosy na każdej podobiznie Chrystusa. Oznaczają one pełnię zdrowia. Tej twarzy nie można ująć, tej twarzy nie można ująć któregokolwiek z atrybutów absolutnego zdrowia. Nie do pomyślenia byłby Chrystus z prześwitami na głowie, czy Chrystus z wysokim czołem. To niemożliwe. Taki wygląd oznaczałby braki zdrowotne i potencjalnie za tym stojące niewłaściwe zachowania. Jak ktoś, kto sam nie utrzymuje porządku własnego zdrowia, własnego ciała, miałby pouczać innych, jak powinni się zachowywać? I to jest fragment, słuchajcie, książki Oczyszczanie drogą do zdrowia doktora Petera Jęczury i dziennikarza Józefa Kempera. Wiele lat temu miałem propozycję pewnej współpracy akurat z panem doktorem Peterem Jęczurą, ale wtedy nie doszło to z różnych względów do finalizacji, nieważne, ale książka jest świetna. I teraz słuchajcie, a więc zobaczcie, z tego wynika, że my musimy zadbać, znaczy, żeby zadbać o naszą urodę zewnętrzną, to my musimy zadbać o zaopatrzenie organizmu w niezbędne składniki, witaminy, minerały, błonnik, białko, tłuszczowce, częściowo węglowodany złożone, tak zwane bioflawonoidy i cała reszta tak zwanych niezbędnych składników nieodżywczych, czyli każda nasza komórka ma otrzymać łącznie 90 składników plus woda plus tlen, żeby prawidłowo funkcjonować. Bo od tego będzie zależało prawidłowe funkcjonowanie wszystkich naszych, przepraszam za wyrażenie, tak zwanych podrobów, płuca, nerki, wątroba, śledziona, jelita, trzustka i tak dalej, i tak dalej. I to będzie świadczyć o tym, jeżeli wnętrze będzie pracowało, to znaczy, że zewnętrzne będzie ładnie wyglądać i sprawa załatwiona. I teraz, kochani, ja udostępnię ekran, bo mam, myślę, że ciekawy artykuł o nutrikosmetykach. To jest oczywiście oryginał, a my się zajmiemy po prostu już translacją. A więc mamy nutrikosmetyki. Ja tylko pozwolicie, że troszeczkę powiększę czcionkę, żeby dla was było to łatwiej czytelne. Mam nadzieję, że to będzie Och, jeszcze za mało? O, drobny druk. Momencik. O, teraz wydaje mi się, że będzie OK. Zaraz zobaczymy, czy da się to czytać. Dobrze. A więc popatrzcie, mamy... Aha, coś mi się tu stało. Nie wiem, o co chodzi, nie mogę przeskrolować. Ale już poradziliśmy sobie. A więc mamy, kochani, bardzo ciekawy artykuł. Nutri Kosmetyki, nowe odkrycia dotyczące suplementów diety dla zdrowia skóry. Rzecz jasna, coś tu się stało, przepraszam was bardzo. Muszę lekko zmniejszyć i mam nadzieję, że wówczas mi to scrollowanie pójdzie jak potrzeba. No niestety, będziecie musieli bazować na moim czytaniu. A więc okazuje się, że suplementy diety są niezbędne dla zdrowia skóry. W końcu skóra to jest kolagen. No i widzicie, jednak będę musiał troszeczkę zwiększyć. Mam nadzieję, że da mi się to scrollować. No, ręcznie będę. Więc kochani, pierwsza podstawowa sprawa. Formuły nutrikosmetyczne optymalizują wchłanianie składników odżywczych, aby sprostać potrzebom skóry, poprawiając jej kondycję, opóźniając starzenie. Potencjał produktów naturalnych w postaci kosmetyków pochodzenia naturalnego, kosmeceutyków i nutrikosmetyków nie został jednak w pełni wykorzystany.
Niniejszy przegląd analizuje zatem potencjalną rolę produktów naturalnych w leczeniu chorób skóry ze względu na rosnącą liczbę konsumentów. A teraz pytanie, dlaczego jest coraz większa liczba konsumentów zabiegów różnego rodzaju kosmetycznych? Dlaczego mamy problemy z naszą skórą? Niektóre z najskuteczniejszych składników, takie jak retinoidy, peptydy, przeciwutleniacze, czyli antyoksydanty, stały się wiodącymi w branży środkami przeciwstarzeniowymi. Witaminy, takie jak na przykład witaminy z grupy B, C i E, kolagen, kwas hialuronowy, koenzym Q10 i resveratrol również należą do podstawowych produktów branży. Nowe trendy rynkowe wskazują na potrzebę dostarczania suplementów diety o wartości dodanej, takich jak zmodyfikowane systemy dostarczania, które pomagają zwiększyć wchłanianie składników o krótkim okresie przydatności i niskiej biodostępności, wzmacniając tym samym realność poprawy urody od wewnątrz. I teraz zajmijmy się tym. Koncepcja nutrikosmetyków. Suplementy diety mają na celu uzupełnienie normalnej, dziennej dawki pożywienia o składniki odżywcze, których nie dostarczamy w regularnej diecie. W tym miejscu pojawia się koncepcja nutrikosmetyków. Nutrikosmetyki są definiowane na styku odżywiania i kosmetyków. Te produkty nutrikosmetyczne poprawiają nie tylko stan, wygląd i estetykę skóry, ale także paznokci i włosów, czyli tak zwanych, kochani, tkanek peryferyjnych. Składniki te w suplementach diety działają jako podstawowe składniki odżywcze, które ostatecznie poprawiają wygląd skóry dzięki zwiększeniu całkowitego zapotrzebowania organizmu na składniki odżywcze. Formuły nutrikosmetyczne optymalizują wchłanianie makro i mikroelementów odżywczych, aby sprostać potrzebom skóry i jej przydatków, poprawiając ich stan i tym samym opóźniając starzenie. A więc mamy trzy grupy. Mamy kosmetyki, mamy farmaceutyki i mamy nutrition, czyli po prostu mamy suplementy diety, żywność funkcjonalną. Jeżeli połączymy, zobaczcie, kosmetyki z farmaceutykami, mamy kosmeceutyki. Jeżeli połączymy farmaceutyki z suplementami, mamy nutraceutyki. Jeżeli połączymy te wszystkie trzy pola, kosmetyki, farmaceutyki i nutraceutyki, mamy kosmeceutyki. Przepraszam za problemy z wymawianiem. I teraz popatrzcie, jakie są trendy na rynku skórnym. W 2002 roku rynek kosmetyczny, definiowany jako produkty do pielęgnacji skóry, perfumy, makijaż i produkty do włosów, wygenerował około 430 miliardów dolarów dochodu. 430 miliardów dolarów do przychodu. Obecnie rynek kosmetyczny znajduje się w trendzie wzrostowym we wszystkich kategoriach. Udowodnił swoją odporność na globalne kryzysy gospodarcze i niestabilne otoczenie makroekonomiczne. Uroda jest obecnie branżą, w której wiele osób, od czołowych finansistów po gwiazdy z listy A, chce być częścią i nie bez powodu. Po solidnym ożywieniu od szczytu pandemii COVID-19 oczekuje się, że rynek kosmetyczny osiągnie około 580 miliardów dolarów do 2027 roku, rosnąc o prognozowane 6% rocznie. Według raportu ONZ World Population Prospects 2019 całkowita populacja w przedziale wiekowym 40-59 lat wynosiła w 2019 roku około 17 milionów, ale nie wiem dokładnie, słuchajcie, o co tutaj chodzi. Nie wytłumaczę wam tego, czy chodzi tutaj o Stany Zjednoczone, czy ilość, bo to jest artykuł z amerykańskiego portalu. Przewiduje się, że populacja w tej grupie wiekowej zacznie stosować rozwiązania zapobiegające starzeniu się. No mniejsza z tym. W każdym razie nutrikosmetyki kontra kosmetyki. Ogólnie rzecz biorąc,
Wiadomo, że miejscowe stosowanie przeciwutleniaczy, czyli antyoksydantów i witamin w kosmetykach, kosmeceutykach i nutrikosmetykach nie tylko lepiej chroni skórę, lecz także potencjalnie neutralizuje uszkodzenia spowodowane przez wolne rodniki. Przeciwutleniacze i witaminy odgrywają również istotną rolę przeciwzapalną, stymulując produkcję kolagenu, hamując pigmentację skóry i siniaki, krwiaki, a także redukując keratynizację. Niemniej jednak kwestie takie jak przepuszczalność, biodostępność, niska rozpuszczalność w wodzie, stabilność, szybki katabolizm i wydalanie, a także wydajność po spożyciu, to niektóre z wyzwań stojących przed stosowaniem produktów naturalnych i substancji bioaktywnych. Konwergencja żywności kosmetyków w branży kosmetycznej to istotny trend ostatnich lat, który zyskuje ogromne znaczenie dla nawyków konsumentów, w tym diety, spożycia suplementów, diety i kosmetyków na bazie żywności. Korzyści płynące ze stosowania suplementów dla zdrowego stylu życia zyskują coraz większy wpływ na świadomość promowania piękna od wewnątrz. Co więcej, zdrowe samopoczucie, dobry wygląd to pojęcia znacznie bardziej ze sobą powiązane. Zdrowe samopoczucie i dobry wygląd. Suplementy diety poprawiają strukturę i funkcjonowanie skóry dzięki ochronie antyoksydacyjnej, działaniu przeciwzapalnemu, właściwościom fotoprotekcyjnym, czyli zabezpieczającym przed skutkami zbyt mocnego naświetlania, syntezie kolagenu, przyspieszeniu odnowy komórek skóry. Zaletą suplementacji, no zaraz zobaczymy, momencik, bo tutaj chyba za mocno to powiększenie zrobiłem i muszę teraz przeskrolować bardziej. Więc zaletą suplementacji doustnej jest dostarczanie składników odżywczych. Dobra, kropka. Dalej tutaj nie widać. Dobrze. Kluczowe suplementy diety dla skóry. Stres oksydacyjny i stany zapalne w dużej mierze przyczyniają się do starzenia się i chorób z nim związanych, w tym starzenia się skóry. Potencjał produktów naturalnych w postaci kosmetyków, kosmeceutyków i nutrikosmetyków pochodzenia naturalnego nie został jednak w pełni zbadany. Poniżej przeanalizowaliśmy główne trendy dotyczące substancji czynnych. Niestety muszę, kochani, jeszcze troszeczkę powiększyć po prostu tekst. Źle się czyta, a wy też nie będziecie widzieli. Witaminy. Więc zajmijmy się witaminami. Witaminy regulują wiele funkcji biologicznych, które wpływają na zdrowie skóry. Stanowią istotny składnik wielu produktów kosmetycznych, ponieważ odgrywają fundamentalną rolę jako czynniki antyoksydacyjne, przeciwdziałając powstawaniu wolnych rodników i wspierając endogenny, czyli wewnętrzny, wewnątrz organizmu, system antyoksydacyjny, antyutleniający, który uczestniczy zarówno w procesach starzenia się komórek, jak i w rozwoju niektórych skorzeń skóry. W rzeczywistości zastosowanie witamin w dermatologii nie ogranicza się wyłącznie do kosmetyków, ponieważ mogą one być stosowane jako środki terapeutyczne lub profilaktyczne w przypadku niektórych chorób skóry. Niektóre witaminy mogą wywoływać korzystne reakcje skórne. Dotyczy to na przykład niacyny, czyli witaminy B3. Kochani, tak przy okazji niacyna, czyli nikotynoamid, zobaczcie jaka nazwa. Gdybyście może, wielu z was, może gdyby po raz pierwszy się zetknęło, że na przykład ja albo ktoś inny namawia was do łykania tabletek nikotynoamidu, to moglibyście popukać się w głowę. Co? Jakąś chemię będę brał? Coś związanego z nikotyną i tak dalej. Rozumiecie? A więc dotyczy to niacyny, czyli witaminy B3, która, jak wykazano, zwiększa produkcję kolagenu i elastyczność skóry właściwej oraz zmniejsza stany zapalne, działając tym samym jako składnik odżywczy o działaniu przeciwstarzeniowym. Retinol, czyli witamina A, uczestniczy w różnicowaniu naskórka, modulacji czynników wzrostu skóry właściwej, regulacji aktywności gruczołów łojowych oraz hamowaniu wytwarzania androgenów.
Można je również uważać za antyoksydacyjną barierę ochronną. Ponadto niedobór któregokolwiek z nich, tych składników, może powodować zmiany w produkcji kolagenu i w konsekwencji zwiększenie kruchości kości, wolniejsze gojenie się ran, kruchości naczyń włosowatych i możliwość wystąpienia mikrokrwawień. Tu ważna jest witamina C, która działa przeciwszkorbutowo, a szkorbut nie dotyczy na przykład tylko dziąseł, zębów, lecz również na przykład szkorbut dotyczy także naczyń krwionośnych. Niedobór witaminy E może powodować rogowacenie i przedwczesne starzenie się skóry, trudności w gojeniu się ran, upośledzoną zdolność koncentracji, drażliwość, upośledzoną płodność. Niedobór biotyny, witaminy z grupy B, może mieć widoczne skutki, tak jak wypadanie włosów lub łamliwe paznokcie. Ponadto enzymy są zależne od biotyny do funkcjonowania, ponieważ jest ona ważna dla produkcji energii i pomaga w tworzeniu się kwasów tłuszczowych, które odżywiają skórę. Dlatego przyjmowanie suplementu biotyny ma pozytywny wpływ na włosy i paznokcie. Druga grupa, minerały. Minerały odgrywają również ważną rolę w funkcjonowaniu skóry. Niektóre z nich są niezbędne do jej prawidłowego funkcjonowania, będąc niezbędnym elementem proliferacji naskórka i keratynocytów, np. miedź i cynk. Z drugiej strony selen wspomaga eliminację szkodliwych nadtlenków lipidowych, które powstają podczas stresu oksydacyjnego, czyli utleniania, i chroni skórę przed szkodliwym działaniem słońca. Trzecia grupa, kwasy tłuszczowe. Niezbędne kwasy tłuszczowe to długołańcuchowe, wielonienasycone kwasy tłuszczowe, które dzielą się na omega-3 pochodzące z kwasu linolenowego i omega-3, omega-6 pochodzące z kwasu linolowego. Składniki te mogą zmniejszać stany zapalne wywołane promieniowaniem ultrafioletowym UV, przyczyniają się do struktury elastyczności i funkcjonowania błon komórkowych, uczestnicząc w syntezie wewnątrzkomórkowych lipidów, czyli tłuszczowców, w warstwie rogowej naskórka i będąc silnymi regeneratorami skóry. Przepraszam bardzo, ale czasami mnie się też język plącze. Dalej, czwarta grupa, pro i postbiotyki. Badania sugerują, że niektóre szczepy probiotyczne, czyli tak zwane dobre bakterie, ich metabolity, postbiotyki, mogą przynosić korzyści takie jak poprawa funkcji bariery skórnej, redukcja stanów zapalnych, poprawa wyglądu skóry skłonnej do trądziku lub egzemy. W związku z tym w ostatnich latach probiotyki i postbiotyki stały się popularnymi składnikami produktów do pielęgnacji skóry. Co więcej, wykazano, że na zdrowie skóry może wpływać oś jelitowo-skórna, a zaburzenia równowagi mikrobiomu jelitowego spowodowane niewłaściwą dietą, stresem lub stosowaniem antybiotyków mogą prowadzić do chorób skóry. Oto dwa przykłady. Na przykład Lactobacillus acidophilus, jedna z najważniejszych bakterii, skutecznie hamował powstawanie zmarszczek wywołanych promieniowaniem UVB, co można przypisać obniżeniu ekspresji MMP. Dlatego też tyndalizowany Lactobacillus acidophilus może być uważany za potencjalny środek zapobiegający fotostarzeniu się skóry i powstawaniu zmarszczek. Dalej, gatunki Bifidobacterium. Doustne podawanie osłabia zaburzenia bariery ochrony skóry wywołane promieniowaniem UV oraz stres oksydacyjny. Osłabia zaburzenia bariery, a więc wzmacnia ochronę, a ten efekt antyoksydacyjny nie jest przypisywany zwiększeniu zdolności antyoksydacyjnych, ale zapobieganiu powstawaniu reaktywnych form tlenu, czyli czyli wolnych rodników, kochani. Dalej, piąta grupa. Składniki pochodzenia roślinnego. Fitoterapia odgrywa również ważną rolę w aktywności skóry. Istnieją rośliny, które działają na skórę i są stosowane w leczeniu niektórych chorób, w tym zaburzeń dermatologicznych. Doustne leczenie żelem z aloesu
Aloe vera barbadensis Miller zwiększa wzrost mRNA protypu i kolagenu. Sterole aloesowe stymulują produkcję kolagenu w ludzkich fibroblastach skórnych. Kochani, no to widzicie mnie takim jak widzicie, a tu mam i później jeszcze raz pokażę. Sam piję właśnie aloe vera z krzemem z pokrzywy. Cały czas od 12 lat, regularnie. Aloe vera ma silne działanie przeciwfotostatyczne poprzez hamowanie wywołanej przez promieniowanie ultrafioletowe nadmiernej ekspresji MMP i utraty kwasu hialuronowego. Innym przykładem jest Centella asiatica, czyli wąkrota tak zwana. Niektóre badania pokazują, że ekstrakt Centelli asiatica zwiększa proliferację komórek, namnażanie się komórek i syntezę kolagenu w miejscu rany, o czym świadczy wzrost zawartości DNA, białka i kolagenu w tkankach ziarninowych. Zaobserwowano również szybsze i lepsze dojrzewanie kolagenu i sieciowanie. Z drugiej strony skrzyp polny dostarcza krzemu, który oddziałuje na skórę, gdyż wraz z wiekiem poziom krzemu w organizmie spada, co powoduje łamliwość paznokci, włosów oraz mniejszą odporność na infekcje grzybicze i bakteryjne. Szósta grupa. Inne substancje czynne. Istnieją również inne substancje czynne, które mogą mieć pozytywny wpływ na skórę. Liczne badania potwierdzają skuteczność peptydów kolagenowych i glukozaminy. A i mamy na przykład, nie wiem czy tutaj akurat mam, ale akurat na stoliku nie, jest też specjalny żel aloesowy z glukozaminą, z chondroityną, z hydrolizatem kolagenu itd. A więc skuteczne peptydy kolagenowe i glukozamina zwiększają nawilżenie skóry, zwiększają elastyczność i redukują zmarszczki. Kolejną z tych substancji czynnych, która działa na skórę, jest elastyna. Produkcja elastyny w organizmie znacząco spada z biegiem czasu, co uniemożliwia odpowiednią naprawę uszkodzeń i powoduje stopniową utratę elastyczności skóry. Doustne podawanie elastyny znalazło swoje miejsce w suplementach przeciwstarzeniowych dla skóry cierpiącej na suchość, stres środowiskowy lub podrażnienia. Teraz słuchajcie, muszę tutaj chyba zmniejszyć czcionkę i przeskrolować, dlatego że stało się niemożliwe dalsze odczytywanie. Dobrze, teraz dalej. Technologie farmaceutyczne. Domyślne suplementy diety podaje się doustnie. W związku z tym suplementy diety mogą wiązać się z pewnymi problemami, takimi jak krótki okres półtrwania substancji czynnej, niska biodostępność, niskie stężenie w osoczu, a co za tym idzie, ich eliminacja z organizmu może być równie szybka. Wszystko to może prowadzić do mniejszej skuteczności leczenia. Istnieje kilka technik, które pozwalają rozwiązać te problemy. Jakie? Dobrze, teraz niestety muszę znowu zwiększyć nieco. Dzisiaj mamy troszeczkę problemów technicznych, ale sobie poradzimy, żaden problem. Życie jest życiem. Niestety problemy to są jedynie zadania do rozwiązania. Już mamy. Ochrona substancji czynnej. Opracowano również systemy dostarczania, takie jak emulsje, mikroenkapsulacja. O, i tu właśnie, kochani, już w mojej ostatniej książce, publikacji Metamorfozy, piękno zrodzone z natury, luksus, który zaczyna się wewnątrz, ja między innymi piszę i pokazuję na ilustracjach, na czym polega enkapsulacja. Dotyczy to na przykład probiotyków, a więc bakterii probiotycznych, które łykamy, bo są różne bakterie, różne suplementy i suplementy. Chodzi o to, że nawet jeżeli połkniemy probiotyk, nawet wysokiej klasy, ale on nie będzie zabezpieczony przed denaturacją, czyli ścinaniem białka przez kwas solny żołądka, no to co się będzie działo? Te bakterie w ogromnej mierze zostaną zabite i dalej do jelita może jakieś
jakieś szczątki, jakieś niedobitki się przedostaną. Natomiast enkapsulacja załatwia te sprawy. Praktycznie 100% bakterii, które połykamy w kapsułce, przedostaje się później, wychodzi z żołądka, dostaje się do dwunastnicy, to jest początek jelita cienkiego, jelito cienkie, jelito grube i tam się mnoży. W dodatku, jeżeli probiotyk jest tak zwanym postacią tak zwanego symbiotyku, czyli zawiera dodatkowo prebiotyki, pożywkę dla dobrych bakterii, to mamy, słuchajcie, po prostu rewelację. Polecam, jednocześnie reklamuję tą moją książkę, bo się cieszę, że ją wydałem, bo jest naprawdę rewelacyjna w treści, rewelacyjnie wydana, bo to nie jest moje wyłącznie zdanie, że tak powiem, i mojego rozdętego ego, tylko już opinie pierwszych czytelniczek, zwracam uwagę, przede wszystkim czytelniczek. Teraz dalej. Stosowane są mikroemulsje, mikrożele, fitosomy, liposomy, nanoliposomy, nanoemulsje, niosomy, nanocząsteczki, nanopęcherzyki, nanocząsteczki, ciało stałe ciecz i nanocząsteczki na bazie biopolimerów w celu włączenia produktów naturalnych lub oczyszczonych oraz ekstraktów roślinnych w celu poprawy biodostępności, stabilności, rozpuszczalności, a także kontrolowania i ochrony profilu uwalniania produktów naturalnych w przewodzie pokarmowym. Dalej, kochani, zmodyfikowana dostawa. Postacie suplementów diety mogą wiązać się z pewnymi ograniczeniami, które można pokonać stosując systemy przedłużonego lub kontrolowanego dostarczania leków, które z tych też suplementów, które pomagają utrzymać stałe stężenie środka, leku, ewentualnie suplementu w osoczu i opóźniają po prostu ich wyrzucanie z organizmu. Dalej, tabletki o kontrolowanym uwalnianiu. Zmodyfikowane systemy dostarczania leków lub suplementów pomagają w osiągnięciu natychmiastowego stężenia tej substancji w osoczu. W rezultacie można zwiększyć wchłanianie składników, które mogą mieć problemy z krótkim czasem działania lub niską wchłanialnością lub biodostępnością. Zastosowanie technologii farmaceutycznej w suplementach diety stanowi duże wyzwanie, ponieważ większość bieżącej literatury na temat leków syntetycznych nie może być przetłumaczona w ten sposób, ponieważ większość substancji pomocniczych nie może być stosowana zgodnie z przepisami dotyczącymi suplementów diety. Na przykład dwutlenek tytanu powszechnie stosowany w otoczkach tabletek leków jest zabroniony w sektorze spożywczym. A więc to jest fajnie, bo słuchajcie, faktem jest, że w sektorze spożywczym trzeba byłoby zastosować znacznie większej ilości na przykład dwutlenku tytanu, natomiast na przykład w lekach czy suplementach to są naprawdę niewielkie ilości, to są nawet rzędu pewnie nawet nie mikrogramów. Niektóre substancje czynne podawane na skórę mają krótki okres półtrwania i niską biodostępność. Podawanie tabletek, czyli suplementów o zmodyfikowanym uwalnianiu, pozwala na stopniowe podawanie substancji czynnej i zwiększenie jej skuteczności. Na przykład wykazano, że resveratrol ma właściwości antyoksydacyjne, przeciwzapalne, przeciwstarzeniowe i neuroprotekcyjne, co może mieć znaczenie w leczeniu chorób przewlekłych i wpływa na długowieczność u ludzi. Z okresem półtrwania wynoszącym około 2 godzin resveratrol charakteryzuje się stosunkowo niską biodostępnością ze względu na szybki metabolizm i eliminację. Jego intensywny metabolizm w wątrobie i jelitach skutkuje biodostępnością do usnu poniżej 1%. Zatem podawany w postaci preparatu o przedłużonym uwalnianiu, nasz organizm może znacznie lepiej korzystać z jego właściwości w tej samej dawce. A więc dlatego niejednokrotnie mówię, że słuchajcie, są suplementy i suplementy. Jeżeli są suplementy syntetyczne, czyli ewentualnie sam wzór chemiczny, na przykład witaminy C jest identyczny, jak jest wzór chemiczny witaminy naturalnej, to w świecie naturalnym oprócz samej czystej witaminy występują inne składniki w różnych proporcjach, które modyfikują działanie tej podstawowej witaminy.
I to się nazywamy to synergizmem. Tam, gdzie mamy do czynienia, kochani, z suplementami syntetycznymi, tego nie ma. I teraz na koniec, kochani, już wnioski. Nutri-kosmetyki można opisać jako doustne uzupełnianie składników odżywczych poprzez łączenie kosmeceutyków i nutraceutyków. Niektóre z najskuteczniejszych składników, takie jak retinoidy, peptydy i przeciwutleniacze, a także, kochani, kolostrum, czyli siara, stały się wiodącymi w branży środkami przeciwstarzeniowymi. Zwracam uwagę na kolostrum, wysokiej klasy kolostrum, co naprawdę może robić. Przede wszystkim wzmacnia potężnie nasz układ odpornościowy, zabezpiecza przed wieloma chorobami, przed infekcjami i kapitalnie działa na cerę. A jeżeli do tego dołączymy odpowiednie minerały, kochani, na przykład minerały, które zawierają glukonian miedzi, który wpływa na produkcję kolagenu, no to tylko możemy się cieszyć. Witaminy, takie jak witaminy z grupy B, C, E, kolagen, kwas hialuronowy, koenzym Q10 i resveratrol również należą do podstawowych produktów w branży kosmetycznej. Nowe trendy rynkowe wskazują na potrzebę dostarczania suplementów diety o wartości dodanej. Technologia farmaceutyczna odgrywa istotną rolę w podawaniu tych substancji czynnych. Systemy przedłużonego i kontrolowanego uwalniania leków, tutaj tak translator tłumaczy, ale tu chodzi o drugs, czyli po prostu suplementy też, składniki, substancje, pomagają zwiększyć wchłanianie składników o krótkim okresie przydatności i niskiej biodostępności. Czyli dzięki technologiom zastosowanym przy produkcji naturalnych, wielokompleksowych suplementów diety można przedłużyć ich obecność po prostu w organizmie i zwiększyć ich biodostępność. Dzięki temu suplementy diety podawane w formie terapii o kontrolowanym uwalnianiu mogą znacznie lepiej wykorzystać swoje właściwości, kiedy podajemy je w tej samej dawce, co zwiększa ich po prostu skuteczność. Główne wyzwanie wiąże się ze stabilnością takich składników poza ich naturalnym źródłem oraz zachowaniem. I kochani, i także wiemy doskonale w tej chwili, że branża kosmetyczna będzie się już rozwijać, znaczy rozwija się coraz bardziej, to zupełnie naturalne. Zatrzymujesz udostępnienie. Cały tekst oczywiście będziecie mieli w postaci linku w opisie audycji. A więc branża kosmetyczna rozwija się. W ogóle dzisiaj działania na polu wellness, tak zwanego dobrostanu, czyli zarówno salony beauty, salony kosmetyczne, rzecz jasna, siłownie, wszędzie tam, gdzie są stosowane różnego rodzaju zabiegi, treningi i tak dalej, muszą już obecnie być zasilane suplementami diety. Bez tego nie ma wyjścia. I jeżeli tak prawdę mówiąc, dzisiaj właściciele salonów tych, właściciele siłowni, ośrodków fitness i tak dalej, nie zaczną jakby uczyć też swoich klientów tego, że trzeba dodatkowo dożywiać się od wewnątrz, to po prostu skuteczność tego, co do tej pory dzisiaj działają, będzie się niestety zmniejszać. Dlaczego? Nie dlatego, że ci ludzie nie są fachowcami, są absolutnie świetnymi fachowcami w swoich dziedzinach, w ogromnej większości, bo znam ludzi z tych branż. Natomiast chodzi o to, że biorąc pod uwagę wzrastające obciążenia naszych organizmów, smog elektromagnetyczny, pyły w powietrzu, brudna woda, którą pijemy, masa konserwantów, polepszaczy, spulchniaczy, barwników, mikronanoplastików w produktach do jedzenia osłabia nasze po prostu ciała. W związku z tym trzeba zastosować metody oczyszczania tych naszych organizmów od wewnątrz, odkwaszania ich, wzmacniania i dożywiania naszych komórek. Jak wspominałem, nasz organizm, żeby prawidłowo funkcjonować, musi otrzymywać odpowiedni pokarm, odpowiedni posiłek, odpowiednią żywność.
Czyli nasze komórki muszą być dziennie zaopatrywane w około 90 różnego rodzaju składników. Plus woda, plus po prostu tlen. I wtedy można, i jeżeli do tego dołączamy jeszcze typowe zabiegi kosmetyczne, ja akurat nie specjalizuję się w tym, to nie jest moja dziedzina, chociaż co nieco o tym wiem, to jeżeli to połączymy na przykład w salonie beauty, w salonie kosmetycznym, to o czym ja mówię, a więc dożywianie organizmu, oczyszczanie go od wewnątrz i plus dodatkowo zabiegi kosmetyczne, te zewnętrzne, to słuchajcie, można się spodziewać naprawdę fantastycznych efektów. Kochani, reasumując, warto łączyć różne metody ochraniania tej urody zewnętrznej. Jedyne kapitalne efekty uzyskuje się, jeżeli właśnie połączymy dbanie o wnętrze naszego organizmu z tym dbaniem o zewnętrzne. Wtedy będziemy mieli dobre efekty. Kochani, na początku nie prosiłem Was o linki, o subskrypcję, to teraz to robię. Więc jeżeli audycja Wam się podobała, jeżeli coś wzniosła nowego, zwłaszcza kochane panie dla Was, to jest Wasza przede wszystkim podstawowa dziedzina, ta uroda zewnętrzna, bo my mężczyźni rzadziej raczej o to dbamy, chociaż już jest coraz więcej panów, którzy to robią. Więc po prostu, jeżeli audycja się Wam podobała, to proszę o lajki, o subskrypcję, o komentarze i do zobaczenia już przy następnej audycji. Papatki, cześć, trzymajcie się.